Gdyby Pan mógł opowiedzieć o atmosferze lat 50., jak Pan przyjechał do Nowej Huty. No, gdy ja przyjechałem do Nowej Huty, no to właściwie ta atmosfera była, można powiedzieć, bardzo entuzjastyczna, prawda? My wszyscy pracowali chętnie. Wszelkiego rodzaju te rekordy bili na budowach. No i bardzo dużo się pisało w środkach masowego przekazu o tym. No i także A co Pana przyprowadziło do Huty? Dlaczego Pan przyjechał? do Huty przyjechałem dlatego, bo ja mieszkałem w Szczecinie wtedy. Stamtąd przyjechałem dlatego, że żona mi za bardzo chorowała w Szczecinie. I więc, ażeby dostać się tutaj, musiałem i rozchodziło mi się, żeby otrzymać mieszkanie. A w Hucie można było najprędzej otrzymać mieszkanie. I dlatego tutaj przyjechałem. Że były dobre warunki. No, jeżeli chodzi o mieszkanie, tak, warunków to właściwie nie było dobrych nigdzie, bo mało się zarabiało. Chociaż nie były to wtedy takie ceny wysokie, no ale pomimo tego to był zarobek mały. Potem rozchodziło się miło mieszkanie i mieszkanie tu właściwie bardzo szybko otrzymałem. A jak długo trwał Pana stosunek entuzjastyczny do Huty? Czy długo Pan był entuzjastą? No, entuzjastą to ja byłem właściwie niedługo, a jeżeli chodzi o nastawienie do całego tego ustroju, to ja go nigdy nie miałem dodatniego nastawienia. Bo jak tylko wróciłem z zagranicy, znaczy z niewoli, to widziałem tę niesprawiedliwość, jaka się tutaj dzieje, to całkowite zakłamanie. Ale Pan miał kolegów, którzy byli entuzjastycznie nastawieni w stosunku do tego, co... No, byli tacy, co byli entuzjastycznie nastawieni, ale jeżeli chodzi o ścisłość, to do ustroju komunistycznego to właśnie znaczy mało się tak trafiało, żeby wszyscy, żeby tak byli pozytywnie ustosunkowani. To przejdźmy może do tej sprawy budowy kościoła w Hucie. Gdyby Pan mógł opisać króciutko to te zajścia, które były związane z próbami budowy tego kościoła. No, kościół był wyznaczony tu, jak stoi ten krzyż tam. To jest przy osiedlu, jak to się nazywa osiedle, to już zapomniałem. I spychać przyszedł, robotnicy przyszli, żeby chcieli usunąć ten krzyż. Gdyby Pan mógł króciutko powiedzieć właśnie o tych zajściach przy krzyżu. No właśnie, to była, można powiedzieć, największa demonstracja w Hucie, jaka się wtedy odbyła. Miało się wrażenie, że to całe miasto bierze w tym udział. Wszyscy wyszli, i jeżeli już nie brali udziału w samym pochodzie, ale wszyscy byli na zewnątrz, bo wychodzili z domów. Gdyby Pan mógł zacząć od nowa, bo nie bardzo wiemy, o co chodzi, bo tamto pytanie było przerwane. Gdyby Pan mógł powiedzieć, że to było o krzyż, o Kościół chodziło. No właśnie, to była ta największa manifestacja o krzyż. Krzyż w tym miejscu, gdzie miał obok stanąć Kościół. Ponieważ tego kościoła nie pozwolili w tym miejscu budować, więc postanowili postawić szkołę tysiąclecia tak zwaną. No i ten krzyż jako dla obecnego ustroju on tam nie pasował rządowi i postanowili go usunąć. Wtedy przysłali robotników, żeby usunąć ten krzyż. Schodziło się dużo kobiet, nie pozwolili usunąć. Potem zaczęło przychodzić bardzo dużo ludzi, mężczyzn. No i oczywiście, bo pokazała się tam milicja. Mało tego, nie dali rady, to milicję przysyłali już z całego województwa, może nawet i z Polski, to ja nie wiem.
Za jakiś czas, no i potem był atak na tych demonstrantów. W czasie tego wszystkiego odbyły się tak samo walka razem z milicją. No i kamieniami, w czym kto mógł, prawda? Wszyscy się bronili. No i to trwało, można powiedzieć, przez 3 dni. Ta demonstracja. A byli jacyś ranni, zabici, No aresztowani? właśnie, byli przy tym ranni, zabici byli, tak samo ze strony, no ja słyszałem tylko ze strony milicji, że byli zabici. A ze strony ludności to raczej nie wiem, ale w każdym razie dużo było pobitych. No i w następne dni bardzo dużo poaresztowali. Wszędzie wyszukiwali, gdzie tylko się dowiedzieli o kimś, gdzie aktywnie w tym brał udział, to aresztowali, no i wywozili i to aresztowali na parę lat. Niektórych. Może przejdziemy jeszcze do 68 roku. Pan opowiada o tym, że... No właśnie, że... druga taka manifestacja, w których ja oczywiście nie brałem udziału, bo to się odbywało przede wszystkim w Krakowie. No to był, można powiedzieć, pogrom studentów. Studenci, dlaczego oni się? Dlatego przede wszystkim się zbuntowali, bo usunęli ze scen. To pan nie musi tłumaczyć. Mnie bardziej chodzi o fakt, że partia tak. wzięła robotników do sumienia No i gdyby pan mógł zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe, dlaczego partia wzięła robotników do sumienia demonstracji studentów i czy byłoby to możliwe dzisiaj, żeby partia wykorzystywała robotników do... No właśnie. Wtedy, bo ja sam obserwowałem to, jakie się rzeczy działy na moim zakładzie, że wszystkich tych, którzy byli partyjni, którzy zajmowali w dodatku jeszcze stanowiska wyższe, to wręczano im no, takie pałki, czy to z gumy, czy to z czegoś. Wszystko takie było przygotowywane, taka gorączkowa atmosfera wtedy. No i wysłali tych ludzi do Krakowa przeciwko tym studentom. No wtedy tyle, co ze słyszenia wiem, no to bardzo poturbowali studentów w Krakowie. No także... Ale chodzi o to, że władza w ten czas partia wykorzystała robotników do zbicia studentów. Czy byłoby to możliwe w tej chwili? W tej chwili nie byłoby możliwe, dlatego że no w tej chwili w tej chwili nie poszliby robotnicy na ten lep. No raz, że teraz już jest za duża świadomość w ludziach. I sądzę, że teraz nie mogliby wykorzystać. No, chociaż wykorzystują niektóre elementy, ale to raczej ze swoich ludzi. Jak ta manifestacja, co była, co opowiadali o kościele, o tej arce, prawda? No to najprawdopodobniej to byli milicjanci przebrani po cywilnemu. Ja bym chciała, żeby pan opowiedział o tym, jak po stanie wojennym podobno w Hucie członkowie partii odchodzili i wie pan, o którą powiastkę mi chodzi, o tą trumienkę. Tak. No właśnie w czasie właśnie Solidarności bardzo dużo robotników porzucało swoje legitymacje partyjne. No i takie pogłoski chodziły, a nawet tam pracowała moja córka. No i oczywiście ona i od innych, prawda, pracowników też słyszałem, że wprost masowo rzucali, a niektórzy to wykonali trumienkę małą i to wszystko te legitymacje partyjne do tej trumienki zakopali tak jak umarłego człowieka. Partię. A skacząc trochę, prawda, Nowa Huta była budowana z założeniem, że będzie to miasto socjalistyczne, ateistyczne.
No takie właśnie było założenie partii, że partia wychowa sobie to miasto, które będzie całkowicie socjalistyczne, to znaczy, że będzie wychowane bez Boga według ideologii marksistowskiej. No oczywiście to się nie udało, bo jak się okazało już w wypadkach Łokrzyż, no to całe miasto, prawie że całe miasto było za tym właśnie krzyżem, przeciwko komunizmowi. Bo za budową kościołów. Tylko byli właśnie za budową kościołów. Ja bym chciała Pana zapytać, dlaczego Pan uczestniczył w demonstracjach prosolidarnościowych po stanie wojennym? No, ja uczestniczyłem dlatego, że bo widziałem, że założenie tego systemu jest przeciwne moim zapatrywaniom. Że to jest założenie oparte na kłamstwie, na łobłudzie, no i do pewnego stopnia można powiedzieć na zbrodni. Bo dużo słuchając oczywiście audycji zagranicznych, dowiadywałem się wiele rzeczy, o których w normalnych polskich środkach przekazu nigdy bym się tego nie dowiedział. Ale dlaczego Pan popierał Solidarność? No, dlatego Solidarność popierałem dlatego, że właściwie ona walczyła o prawdę, o prawa człowieka, o prawa obywatelskie i w ogóle o sprawiedliwość. I całkowitą wolność narodu. A Pan w trakcie takich demonstracji oberwał nieraz? No to jeżeli chodzi, oberwałem raz. To było w walce o krzyż. Wtedy, jeżeli chodziło się o budowę tego kościoła pierwszego. No to wtedy dostałem pałką po głowie. To był tylko jeden taki wypadek. Dlaczego tutaj ludzie przyjeżdżali do Nowej Huty? No przede wszystkim dlatego, żeby otrzymać mieszkanie. Ludziom na ogół w Polsce nie powodziło się dobrze i z sytuacją mieszkaniową było, można powiedzieć, bardzo źle. Po drugie, dużo też ludzi, a przede wszystkim ze wsi, nie miało pracy. I dlatego, żeby jeszcze dorobić do tego, to przyjeżdżało do Nowej Huty i żeby tutaj się zatrudnić. To był ten główny cel. Poza tym tu jeszcze była możliwość dokończenia jakiejś szkoły w tych pierwszych latach. No i dlatego ludzie przyjeżdżali tutaj do Nowej Huty. A dlaczego tutaj też były takie hasła, idee? Czy Pan wierzył w te hasła, idee? Czy Pan może miał informacje z drugich stron? No różnego rodzaju były hasła, ale ja w te hasła nie wierzyłem. Bo w każdym razie moja świadomość była tak daleko posunięta, prawda, że ja już zaraz po przyjeździe do Nowej Huty i nawet do Polski, jak wróciłem z zagranicy, dla mnie było świadome, że to nie jest ustrój mój. To jest ustrój obcy, który nie jest wybrany przez społeczeństwo, tylko wprost narzucony drogą nomenklatury, albo inaczej mówiąc przywieziony na czołgach ze wschodu. I dlatego ludzie mieli świadomość też, duża część ludzi miała świadomość taką samą i dlatego nie mieli, prawda, zaufania. Z biegiem czasu coraz mniej tego zaufania ludzie czuli do systemu. Tutaj kiedyś istniało takie ideo nowoczesnego takiego Nowego człowieka. Tak, tak. Co się stało z nim? No, on raczej nie powstał. Dlatego, że ludzie mieli już dużo przykładów, że nie poszli za systemem, tylko poszli raczej za prawdą, za Kościołem, który tę prawdę głosił. No i to wszystko się nie udało, bo każdy miał tę świadomość, że to system jest oparty na kłamstwie, na obłudzie. Chociaż część pracowników która była do pewnego stopnia oddana. No ale to wszędzie to się tak dzieje, prawda, w każdym państwie.
A czy pan ma takie same przeżywanie historyczne, może z roku 60? 60. Znaczy, no, 60 to jest 68. To jest właśnie wtedy pogrom był studentów w Krakowie. Wtedy właśnie tym bardziej mnie to zraziło, że system nawet robotników organizował do walki ze studentami. Każdego, oczywiście nie każdego, tylko partyjnych. Każdemu przygotowano jakąś pałkę, no i żeby wyruszyli i zrobili pogrom tych studentów w Krakowie, którzy upominali się o swoje prawa, a nie tylko o swoje, ale i tak samo u całego narodu. No i właśnie wtedy też to wielkie zrażenie miałem do systemu. Pan sam brał udział na walkę o krzyżu tutaj. Czy pan Tak. mógł określić to graficznie? No, to wtedy wróciłem z pracy. No i zobaczyłem, że tu cała Nowa Huta to jest jeden tłum, jeden ruch, prawda? No i wszędzie tam szedłem tak samo do tego krzyża, ażeby razem z innymi bronić tego krzyża. No i między innymi dostało mnie się tak samo pałką po głowie. No to wtedy to było bardzo ciekawe widowisko. Wszędzie, po całym tej walka z milicją. Milicji dostarczyli z prowincji, no było cała masa milicji, wozów i tak dalej. No i ja właśnie wtedy brałem czynny udział.